XIX wiek. Świat pędzi ku rewolucji przemysłowej. Maszyny, parowe lokomotywy, nowe wynalazki, ale jeden materiał wciąż sprawia problemy. Guma. Lepka, śmierdząca, nieprzewidywalna. W upale zamienia się w klej, w zimnie pęka jak szkło. A jednak to właśnie ona miała stać się fundamentem nowoczesności. W tym czasie żył człowiek, który wierzył, że gumę da się ujarzmić. Wynalazca bez pieniędzy, bez zaplecza, Charles Goodyear. Jego historia zaczyna się w Ameryce, w rodzinie o długich tradycjach. Jego przodek był jednym z założycieli kolonii New Haven. Sam Charles już jako 14-latek opuścił dom, by pracować i handlować sprzętem rolniczym. Dorobił się majątku, ale zła koniunktura zniszczyła wszystko. Popadł w długi i trafił do więzienia. Mimo to miał w sobie coś, czego nie da się kupić – upór wynalazcy. Sprzedał rodzinny patent, by zdobyć pieniądze na eksperymenty. Oto patent mojego ojca na te specjalne widły. Zafascynowany był gumą, nowym materiałem sprowadzanym z Brazylii. Obiecywał rewolucję, ale w praktyce był koszmarem. Zimą twardniał jak kamień, latem zamieniał się w cuchnącą maź. Firmy zajmujące się gumą bankrutowały jedna po drugiej. Stwardniała i pękła, zwykła tandeta. To się do niczego nie nadaje, pieniądze wyrzucone w błoto. W 1834 roku Goodyear pojawił się w sklepie Roxbury India Rubber z pomysłem gumowego wentyla. Trafił jednak na moment, gdy firma tonęła w zwrotach i reklamacjach. Ich gumowe produkty, które dobrze spisywały się zimą, latem topiły się pod wpływem wyższej temperatury do postaci kleistej mazi. Proszę spojrzeć, to mój pomysł. Ciekawe, ale mamy teraz problemy. Moda na gumę gasła, a inwestorzy tracili fortuny. Goodyear nie zamierzał się poddać. Aby guma nie kleiła się, suszył ją proszkiem magnezowym. Dodawał wapno gaszone, eksperymentował bez końca. W końcu uzyskał odrobinę odporniejszą gumę, za którą zdobył pierwszy medal na nowojorskiej wystawie. Ale prawdziwy przełom miał dopiero nadejść. W 1838 roku poznał innego wynalazcę, Nathaniela Haywarda, który dodawał do gumy siarkę. Goodyear przeniósł się do Woburn, gdzie Hayward miał manufakturę. Żył tam z rodziną w biedzie, a żona błagała go, by porzucił swoje szalone pomysły, znalazł sobie w końcu normalne zajęcie i zapewnił rodzinie byt. Skończ już z tymi eksperymentami i zdobądź jakąś normalną pracę. Ale one są ważne. Ważne, a co z nami? Aż w 1839 roku wydarzył się przypadek, który zmienił świat. Podczas jednego z eksperymentów Goodyear mieszał gumę z siarką i sadzą. Według jednej wersji, gdy usłyszał wracającą żonę, w pośpiechu schował kociołek do pieca. Wiedział, jaki miała ona stosunek do jego eksperymentów. Według innej wersji mieszanka mu tam po prostu wpadła, jednak sam wynalazca odcinał się od tej wersji. Kochanie, wróciłam. Po kilku godzinach wyjął naczynie i zobaczył coś, czego nikt wcześniej nie widział. Guma nie stopiła się. Była elastyczna, odporna na temperaturę i nie kleiła się do rąk. Niesamowite. Goodyear nie znał chemii, ale wiedział, że trafił na to, czego szukał od 5 lat. Proces nazwano później wulkanizacją, od imienia rzymskiego boga ognia, Wulkana. Przez kolejne lata dopracowywał metodę i w 1843 roku opatentował wulkanizację oraz technologię produkcji gumy. Założył firmę produkującą kalosze, a jego materiał stał się podstawą pierwszych opon do wozów, rowerów i późniejszych samochodów. Nareszcie trwały produkt. Goodyear stworzył ponad 1000 gumowych wynalazków. Na wystawach w Londynie i Paryżu zbudował cały pawilon z gumy. Od podłogi po dach jego gumowe pokoje wypełnione były gumowymi przyciskami, gumowymi łódkami
gumowymi wisiorkami, gumowymi wachlarzami, portretami namalowanymi na gumowych płytach i z gumową biżuterią. Oto dowód na elastyczność gumy. Naszyjnik, który można dowolnie wyginać, a ten wachlarz składany, poręczny i oczywiście z gumy. Ale mimo sukcesów wciąż prześladowały go długi procesy i nieuczciwa konkurencja. Ponownie trafił do więzienia. I co śmieszne, będąc w więzieniu, otrzymał Krzyż Legii Honorowej, przyznawany przez Napoleona III. Walka o patenty była brutalna. Anglik Thomas Hancock złożył wniosek o patent na wulkanizację kilka tygodni wcześniej. Dlatego w Wielkiej Brytanii uznano go za współwynalazcę. Goodyear przegrał proces, choć to on odkrył metodę jako pierwszy. Niedługo po wynalazku Goodyeara, bo w 1845 roku Robert William Thomson opatentował opony, nazywane Aerial Wheels. Były one pneumatyczne, czyli wypełnione sprężonym powietrzem. Składały się z gumowej dętki wewnątrz skórzanej osłony. Choć testy w londyńskim Regent's Park zakończyły się sukcesem, wysoki koszt gumy sprawił, że wynalazek nie przyjął się wówczas masowo. Mój będzie szybszy! Prawie 43 lata później, w 1888 roku, temat został podjęty ponownie przez Johna Dunlopa, który zaproponował wypełnioną powietrzem oponę dla rowerów. Synku, zobacz, jak będzie ci się jechało. Tak, tato, chcę spróbować. Wynalazek się przebił, dalsze wdrożenia potoczyły się szybko, a w 1895 roku bracia Michelin zastosowali pneumatyczne opony w samochodzie Daimlera. W XX wieku powstały kauczuki syntetyczne, sadza i krzemionka jako wzmocnienia. Cały przemysł gumowy wyrósł na jednym przypadkowym odkryciu. Charles Goodyear zmarł w 1860 roku, pozostawiając po sobie długi, ale też rewolucję, która zmieniła świat. Jego syn otworzył fabrykę obuwia, a w 1898 roku powstała firma Goodyear Tire and Rubber Company, nazwana na jego cześć, choć rodzina nie otrzymała z tego ani centa. Goodyear powiedział kiedyś: „Nie mam prawa narzekać, że ja sieję, a inni zbiorą plony. Człowiek ma prawo narzekać dopiero wtedy, gdy widzi, że zbiorów nie będzie wcale”. Dziś wiemy, że jego plony były ogromne. Dzięki przypadkowi i uporowi jednego człowieka świat nauczył się ujarzmiać gumę. Materiał, bez którego nie wyobrażamy sobie współczesnej cywilizacji. Dziękujemy za wysłuchanie tej opowieści i zapraszamy do oglądnięcia innych filmów na tym kanale.